Dzień dobry, witajcie Psiokrewni TV, kolejny odcinek zatytułowany Współpracowaliśmy z tworzącym utwory. Gdzie, kiedy i jak, to dowiecie się z dzisiejszej audycji, serdecznie zapraszam. Gośćmi będzie oraz osoby, które spotkaliśmy bardzo spontanicznie na ulicy w Warszawie i okazało się, że mamy wspólne tematy dotyczące właśnie festiwali w Gruzji, na których byliśmy. Zapraszam. Witek Hebanowski na Przestrzeń w dobrym humorze prosto z Warszawy. Cieszę się, że Cię widzę na odległość. Ostatni raz jak widzieliśmy się, to było bodajże przy okazji współpracy naszej przy One Caucasus Festival. I właśnie, może tak na sam początek opowiedz o tych Twoich projektach, czyli no, gdzie spotkaliśmy się za pierwszym razem. Ja pamiętam, że to było Tbilisi i projekt Artzona. Nie, wyście chyba najpierw przyjechaliście do Warszawy, bo była wojna w Gruzji, przypominam. A tak, nie wypalił nam. Robiliśmy projekt Palladium i od razu zaczęliście wymyślać własne pomysły na utwory, co można zrobić razem. Na przykład Ostatnim razem ja się przypominam z kolei One Caucasus, bo to jakby myśmy przeszli mnóstwo różnych jakichś projektów, byście byli właściwie we wszystkich, byliście na Ardzonie, w Gruzji, byliście w Warszawie na Transkaukazji, ale no, przede wszystkim dla nas chyba najbardziej taki ważny w tej chwili projekt, który robimy, to jest na pograniczu Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, w takiej wiosce, że ja pamiętam, jak wyście dzwoniliście z lotniska, że już jesteście, a jak ja odbierałem, to w tym czasie przyjechał pan z naszego samorządu zaprzyjaźnionego, a ja go pytam, gdzie jest szambo maszyna, ponieważ potrzebowaliśmy samochodu, żeby opróżnił w tym miejscu, gdzie byliśmy, szambo, które już bardzo długo nie było opróżniane i zaczęło nam trochę tam przykrzyć pobyt skądinąd wesoły w tym miejscu, więc no tak, no więc wy przeżyliście chyba parę fajnych przygód też przez te nasze działania, głównie oczywiście z Gruzinami. Mam nadzieję, że niebawem może też i z Azerami i Ormianami na przykład. Miło wspominamy, mimo często spartańskich warunków, ale przecież nie o to chodzi. To jest właśnie taki żywy kontakt z kulturą, z miejscem. To jest część tego w pakiecie. To jest jedna z atrakcji takich wypraw dzikich. O tym sobie wszystkim jeszcze porozmawiamy, ale na wstępie fajnie jakbyś opowiedział w ogóle skąd u Ciebie ta idea, żeby właśnie łączyć tą kulturę naszą z kulturą nie tylko muzyczną, gruzińską, ale w ogóle skąd te inspiracje i skąd ten azymut na Gruzję u Ciebie i te wszystkie działania? Znaczy, to jest ciekawe. Sam Kaukaz to ja trochę przypadkowo pojechałem na taki pozarządowy projekt, ale mnie bardzo zainspirował. Ja pierwszy raz byłem w Baku i tam mnie po prostu najbardziej wciągnęło to, że to jest taki metropolia, która po prostu kompletnie nie przystaje do tego, co ja widziałem w byłym Związku Radzieckim. W sensie, że to jest jednak tak ciekawe, tak inspirujące, tak nowoczesne w pewien sposób. I stąd jakby zaczęliśmy robić festiwal w Polsce, inspirowany nie tylko przecież Baku, nie tylko Azerbejdżanem, ale przede wszystkim wszystkimi trzema republikami, czyli Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.
I robiliśmy to po swojemu, nie lubiliśmy robić polskich, znaczy tam azerskich, ormiańskich, gruzińskich dni, tylko zaczęliśmy robić to trochę jako taka pokręcone trochę wydarzenie, które łączyło bardzo dużo różnych motywów i dyscyplin ze sobą, co też było ważne. A potem w pewnym momencie ja byłem w Gruzji, parę lat już jak wystartowaliśmy Transkaukazję i zobaczyłem takie polskie dni robione, tam był chyba 2007 rok, było to strasznie jakieś takie bogopoddańczo, nie wiem, no trudno to powiedzieć, w sensie było to bardzo kiczowate, mówiąc krótko. I tak sobie pomyślałem, że no nie byłem nigdy zainteresowany, żeby, nie wiem, no tak nie miałem, mnie bardziej jakby interesowało wszystko co inne, więc jakoś szczególnie nie miałem jakiegoś parcia do tego, żeby promować polską kulturę, ale jak zobaczyłem, że jak to wygląda w takim wydaniu oficjalno, państwowo-narodowo, nie wiem co, to pomyślałem, że warto zrobić coś innego, no i żeby na przykład muzycznie bardzo chciałem uniknąć promocji Polski przez to, że zespół przyjedzie do Gruzji, prawda, dadzą koncert i wrócą z takim poczuciem, o, Gruzini się w nas zakochali, po prostu byliśmy tam najlepsi, więc od razu wymyśliliśmy taką z Magdą Nowakowską, którą wtedy robiłem ten festiwal, taką formułę typu, Polacy przyjeżdżają do Gruzji, pracują z jakimś gruzińskim zespołem, najlepiej kompletnie z innej beczki i potem robią coś wspólnie razem. I wyście byli naszymi pionierami, w sensie Psiokrew był absolutnie zespołem, który jakby rozpoczął to i wasz sukces w dużym stopniu dał nam power do tego, żeby kolejne dziesiątki już właśnie w tej chwili zespołów łączyć w ten sposób. No świetnie, nasza współpraca to była współpraca z Czwene Burebi Band, z zespołem z Gruzji, męskimi wielogłosami, że tak powiem, bo to mocno męski band cały, chociaż teraz wiem, że współpracują z jedną dziewczyną. Dlatego tak to konfrontuję, ponieważ drugi zespół jest zupełnie żeński, czyli Gordela TSU i tu już współpracowaliśmy w Cerakwi, w górach i w tych warunkach właśnie takich typowo wiejskich na pograniczu Armenii i Gruzji. W legendarnej szkole sowieckiej, która jest naszą bazą tam i dużo rzeczy tam się działo też fajnych, też muzycznie. Dokładnie. My stworzyliśmy utwory. Dzisiaj w audycji będzie można posłuchać takiej kooperacji naszej polsko-gruzińskiej. Ci, którzy śledzą naszą twórczość, wiedzą, że w Czwene Burebi przy pierwszym pobycie w Gruzji przy okazji festiwalu Artzona stworzyliśmy utwór Sisa. Tak jest, natomiast z Gordelą stworzyliśmy utwór, tak naprawdę zaaranżowaliśmy na nowo utwór Polana. Jego usłyszycie dzisiaj w audycji. Ale jeszcze może powiedzmy trochę, bo tak, o tych muzycznych kooperacjach to już powiedziałeś, ale mnie osobiście zapamiętałem bardzo mocno to, że ten festiwal jest takim mocno prospołecznym działaniem nie tylko pod kątem muzycznym, ale to, co robicie dla lokalnej społeczności jest niezmiernie ważne i to, że tak naprawdę przyjeżdża się na miejsce i festiwal jest zbudowany rękoma ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy za
za to, że są na festiwalu, potrafią stworzyć fajny klimat i dlatego, że sami zbudowali ten festiwal od podstaw praktycznie. Wiem, że tam wszystko praktycznie było zbudowane rękami wolontariuszy. O tym powiedz jeszcze może właśnie o tych warsztatach, o tym wszystkim, jakie to ma dosyć duże według mnie znaczenie dla tej lokalnej społeczności też, w takim zamkniętym miejscu i odległym od świata, jak ta wioska na 3000 metrów. Ile ona tam jest, Cerakwi? No nie przesadzajmy, bo to dla Gruzinów to w ogóle są pagórki. Dla nas to jest takie piękne Bieszczady, nie? A dla nich to po prostu jest taka w ogóle mało interesująca przestrzeń. No. Właściwie też nawet może też jest to też wasz udział w tym jako Psiokrew, że myśmy jakby wiedząc, że w muzyce ważne jest to, że nawet na festiwalu możesz nie tylko prezentować, pokazywać, ale możesz też robić coś zupełnie od zera, od nowa, coś tworzyć po prostu i to dopiero pokazywać. To podobnie my mamy takie założenie w edukacji artystycznej, można powiedzieć, bo na przykład też to się zaczęło trochę bardzo tak spontanicznie. Jeden z naszych edukatorów z Martyniki, Afro-Karaibańczyk z francuskiej Martyniki, zaczął dawać dzieciakom kamery, potem zaczęliśmy kombinować, jak to przerodzić w film i te dzieci zaczęły wymyślać, jak ten film można stworzyć, w ogóle tam 10 dziewczynek, to wszystkie chcą być księżniczki, no ale to nie ma problemu, no to możemy też tam później, nie wiem, do programu dorzucić też i link do tego filmu, bo ten film powstał, nie, i te 10 księżniczek tam występuje. Tam potem ten nasz kolega z Karaibów po prostu siedział po nocy i montował jakieś mangi, bo chłopaki chcieli z kolei, żeby była walka, że ten tam król z drugim księciem, przeciwnikiem będą walczyć w stylu manga, więc to trzeba to było zrobić, nie? Więc jakby to było ważne, żeby to było też bardzo profesjonalne, żeby dzieciaki brały udział w edukacji, w której mogą na przykład się wcielić w rolę aktora, ale też operatora na przykład filmowego, bo nie muszą, nie jest jak w przedszkolu, że wszystkie dzieci muszą śpiewać, tańczyć czy coś, więc każdy może robić co chce, ale na końcu widzą profesjonalny produkt tego i że to jest zrobione jeszcze w czasie tam 3 tygodni przygotowań, od A do Z. Od spotkania z dzieciakami, od integracji, od wymyślenia scenariusza, pomysłu najpierw, potem scenariusza, do realizacji, do montażu, do produkcji, jak to jest animacja, bo to są różne rzeczy, więc bardzo różnego typu postprodukcji i prezentacja na festiwalu, tak żeby ta młodzież z tych wiosek azerskich, ormiańskich, gruzińskich mogła to zobaczyć. Ale to jest jedna rzecz, tam jeszcze, no myśmy też tam wystartowali z budżetem partycypacyjnym, które zrobiliśmy w ogóle na poziomie skali, kilkukrotnie minimum większym niż w Polsce. Tak? W Polsce to jest tam zwykle 1% budżetu inwestycyjnego, a w Gruzji to jest w tej chwili 5 do 10% całego lokalnego budżetu idzie na Myślę, że warto też powiedzieć, że te wszystkie działania, o których teraz wspomniałeś, warto nakreślić te warunki, które tam są, bo to są zaangażowane dzieci, które są z dosyć biednych rodzin. Te warunki w tym miejscu, gdzie organizowałeś się festiwal, no są ciężkie, prawda? Sam wspomniałeś, ta szkoła, która ostała się od sowieckich jeszcze tam wpływów czasów, kiedy nie za dobrze działo się w Gruzji. Tak naprawdę myśmy przyjechali i zderzyliśmy się z takim wizualnym szokiem, że tak naprawdę ktoś w tej szkole jeszcze się uczy. Takie realia to jest wioseczka w górach, gdzie latem żyje chyba kilkaset osób, natomiast zimą, jak są skrajnie ciężkie warunki, to tam pozostaje chyba 100 mieszkańców. Do szkoły... No to kilkaset to raczej w czasie festiwalu, bo w ogóle to tam jest 40 rodzin. No i to są właśnie ludzie, którzy dzięki temu, że mogli w ogóle mieć kontakt z powiedzmy sobie z kamerą, z całym w ogóle ekwipunkiem takim do montowania filmów, z całą ekipą, to jest dla nich coś niebywałego w ogóle korzystać z tych urządzeń, prawda? I jakby tworzyć coś, co jest spełnieniem marzeń dla tych osób. Wiesz, to w ogóle jest temat rzeka, bo tam na przykład też ważnym elementem w tych warsztatach jest takie mapowanie, że my teraz na przykład staramy się, zanim w ogóle wchodzimy w kreację, to żeby dzieciaki same sobie odkrywały w swojej wiosce miejsca, które są niezwykle interesujące, nie w sposób turystyczny, ale w jakiś inny, jakąś tam ciekawą historię
z życia tej miejscowości, jakieś miejsca. I to też jest bardzo ważne, bo to pomaga jakby budować taką tożsamość, że możesz być z małej miejscowości, ale możesz być z tego dumny, że jesteś właśnie z takiego miejsca, które tak naprawdę ma dużo jakichś wręcz kosmicznych, ciekawych, futurystycznych potencjałów wręcz. I to też było bardzo ważne. No i też to, że pamiętajmy, że to jest miejsce, w którym Ormianie i Azerowie żyją w pokoju i że w ogóle też One Caucasus to miało, mimo tego, że teraz przeżywamy właśnie tragedię, bo i to, co się tam dzieje, jest w pełnej skali wojna i ludzie się zmieniają niestety. Nawet nasi wolontariusze, to po prostu jest, jakby widzimy, jest to tragiczne, jest to niewyobrażalne zło, naprawdę. Ale przez 7 lat, jak myśmy mieli ten festiwal, mieliśmy dziesiątki projektów, które robione były wspólnie przez młodych ludzi z tych 2 krajów, które uczą nienawidzić się nawzajem, a jak przyjeżdżali, to po 2-3 dniach nie tylko rozmawiali ze sobą, nie tylko ale zaczynali pracować razem w różnych aspektach, od muzyki do filmowania, od edukacji do promocji i tak dalej. Więc. Dla tych, którzy dołączyli do nas w tym momencie, rozmawiam z Witkiem Hebanowskim z Fundacji Inna Przestrzeń na temat festiwalu One Caucasus, który odbywał się w Gruzji, w małej wioseczce Cerakwi i właśnie Będzie się odbywać też. I odbywa się cały czas, tak, mimo konfliktu wojennego obecnie, który jest trudny i właśnie tu chciałem zapytać. Będziemy musieli to robić trochę od nowa, nie? Bo jakby to, co się teraz zaczęło, no to powoduje, że już widzimy, już w lipcu był ten problem, tak? I teraz też widzimy, że ten problem będzie zupełnie w innej skali, że my musimy to kompletnie przemyśleć, jak to będziemy robić, ale na pewno chcemy, żeby ci ludzie, którzy też chcą pokoju, mieli ten swój azyl w postaci właśnie One Caucasus. One Caucasus festiwal ponad podziałami. Ostatnia edycja odbyła się online, tak? Z tego co... Nie, mieliśmy trochę szczęście, bo teraz już jakby wszędzie zaczyna się... Nagrywali edycję. Pozdrowienia. Zaczyna się ta druga jakby fala, prawda, pandemii. Jak myśmy teraz robili go w sierpniu, no to Gruzja jeszcze nie miała teraz takich skoków związanych z zachorowaniami i w związku z tym udało nam się dobrze trafić. Jedynym mankamentem, powiedzmy, było to, że to też ochroniło Gruzję. Gruzja całkowicie zamknęła granice, więc jakby musieliśmy bazować na ekipie, która była tam, ale też była bardzo międzynarodowa. Część osób, które po prostu utknęły, część to studenci, więc mieliśmy bardzo tam taką wielokulturową ekipę. 4 dni koncertów jednak, oczywiście z limitami związanymi z pandemią, ale we współpracy z tymi ludźmi, którzy się zajmują właśnie prewencją i walką z COVID-em. I też zrobiliśmy dodatkowy koncert w Warszawie. Wołosi między innymi wzięli udział, oni mieli w tym roku być w Gruzji, ale mogli zagrać tylko w Warszawie, ale zrobiliśmy to jako taki trochę telemos, solidarność Warszawa-Cerak. Fajnie, no to życzę powodzenia, mimo tych okoliczności, które teraz się dzieją. Mam nadzieję, że te zwaśnione narody będą trwały dalej w tym pokoju opartym na kanwie muzycznej i będziecie, macie teraz trudny orzech do zgryzienia i tak jak wspominałeś, będzie trzeba to odbudowywać od początku. Trzymam kciuki. No ja mam nadzieję, że będziecie też z nami tam działać w tym zakresie. Jesteśmy cały czas. Dzisiaj zaprezentujemy utwór premierowo, który jest owocem naszej współpracy, z czego się bardzo cieszę. Mamy dla Ciebie na koniec jeszcze jedną niespodziankę, bo tego Ci nie wspominałem, ale jak nagrywaliśmy materiał do Przekrewni TV, miałem założoną koszulkę One Caucasus Festival i po prostu na ulicy spotkaliśmy osoby, które zobaczyły mnie i od razu mówię, One Caucasus Festival, byłeś? Kiedy byłeś? Zaczęliśmy rozmawiać, nagraliśmy to i mamy właśnie takie wspomnienia, także jest dobra wizytówka i ta dobra energia idzie w świat i w ludzi dzięki temu, że
jest logotyp i jest rozpoznawalność. Także dziękujemy Wam serdecznie dzisiaj, że byliście z nami. Tobie, Witku, tak samo, prosto z Warszawy połączenie tutaj w nasz psiokrewny Witek Hebanowski. Zapraszam Was na relację, która spontanicznie została zarejestrowana na ulicy w Warszawie, a po niej zaraz premierowo Polana. Do zobaczenia, trzymajcie się pokojowo. Dzięki serdecznie. Cześć, Witku, dzięki. Dzięki. Że zaczęliśmy rozmawiać, w ogóle wyszła nam rozmowa o Gruzji, o festiwalu One Caucasus, poprzez moją koszulkę oczywiście, więc stwierdziliśmy, że nie ma co, zabieramy ich i wciągamy do naszego odcinka Psiokrewni TV dzisiaj, więc Wciągamy w szuwary. Nela, Janusz, jeszcze raz powiedzcie, Cześć. bo byliście na festiwalu One Caucasus. Jakie są Wasze odczucia właśnie na temat tych światów nieodległych? Myśmy tak to sobie wymyślili, że ta audycja się tak będzie nazywała, bo myśmy się tam czuli świetnie. I jeżeli chodzi o muzykę gruzińską i o to, o co tam się dzieje, ale jakie I są ludzie Wasze... też tacy bliscy, wasze- prawda? To jest super nazwa, bo rzeczywiście czuliśmy się tam Jakbyśmy w takiej... pojechali do rodziny. Ogólnie Jak wszyscy taki- nas i trochę cofnęli przejmowali. się w czasie, nie? Trochę Ale tak, trochę jakbyśmy byli cofnięta, u siebie taka zupełnie. polska wieś w latach, początek lat 90. Dokładnie to mówiliśmy. Tak. I Tak. taka otwartość i taka energia tych ludzi, i ta ich chęć do zabawy, to jak oni potrafią się tańczyć, to jak oni są muzykalni, to w ogóle totalny odlot. Wchodzisz tam, nie znasz języka, nie potrafisz się dogadać, a czujesz się jak w domu, więc w ogóle magia. Jest taka totalnie luźna atmosfera i ten kontakt z naturą fajny. I radość też, prawda? To jest Właśnie- coś takiego, takie otwarte serca i radość ze spotkania z drugim człowiekiem. My tam z mieliśmy wspólnego najpiękniejszy, muzykowania. był jeden dzień, kiedy festiwal został odwołany, była taka totalna ulewa, taka burza, jakiej nigdy w życiu nie Aha. widziałam, bo jako, że wioska jest w górach, są pasma górskie, to Tak. po prostu wyglądało jakby była wojna, wszystko świeciło, takie były pioruny, festiwal został odwołany, my już wróciliśmy na naszą bazę i słyszymy dźwięk bębnów. Leje dalej. Ja mówię, Janusz, zejdźmy na dół do Gitary, wioski, akordeony, zobaczmy, co tam się skrzypce. dzieje. Oczywiście Schodzimy, trąbki. a tam festiwal trwa nadal. Ponad 200 ognisku. osób dookoła ogniska, leje deszcz. Ktoś nad trębaczami trzymał parasole. Wszyscy dookoła ogniska śpiewają, tańczą. Jedni śpiewali jakieś piosenki z kapuery, inni jakieś krisznowskie, ktoś tam jakieś takie tamte zawodzenia, tak, gdzieś tak, tam tak, disco, wchodziła w to wszystko. Madonna, a do tego dziewczyny, które śpiewały na głosy jakieś pieśni Tak, azerbejdżańskie. I piękne takie to po były prostu swoje totalne zaśpiewy. porozumienie, gdzie no tam było, myślę, że języków mogło być z 10 różnych się mieszać, a i tak wszyscy śpiewali razem i sobie... Bo muzyka jest taka Tak, też, prawda? Że dokładnie, jest ta uniwersalnym muzyka językiem. jest Naprawdę językiem, tak który jest. łączy wszystkich, Naprawdę dokładnie. Tak jest. Jeszcze chciałem zapytać, Janusz, bo tutaj dzisiaj z The Bartenders działasz i to jest projekt z Alipopkami, powiedz, bo też dużo się dzieje. No to jest projekt całego, można powiedzieć, środowiska jamańskiego w Polsce, tak przynajmniej staramy się, żeby to było. Jest to zwieńczenie projektu Tribute to Alibabki, The Bartenders, czyli zespół, w którym gram i cała No masa właśnie. świetnych wokalistów ze sceny około jamańskiej, można powiedzieć, w Polsce składa hołd Alibabkom, które pierwszy raz w Polsce grały muzykę jamańską w 1965 roku. Proszę bardzo. Tudum. A wiesz, Super. no i to pięknie się łączy z tematem jamańskiej muzyki zmiksowanej z góralszczyzną, czyli Trebunie Tutki, tak od razu mi to poszło, jeżeli chodzi o Psiokrewni TV. Pozdrawiamy serdecznie Trebunie Tutki i The Twinkle Brothers z jamańskimi pozdrowieniami z Nadwisły. Trzymajcie się, Peace kochani, and dziękujemy Wam bardzo za tą pogaduchę. Nelka, Janusz, no i samych przyjemności i spełnienia dzięki. i dobrej energii Wam Miej życzymy. Dzięki zdrowie. bardzo.
მოგაწეროთერი ღერამის მანათობელო უნდა მოგაწეროთერი ღერამის მანათობელო გაიუცეს ხლოდ დამწველო უღვინოდ დამათრობელო გაიუცეს ხლოდ დამწველო უღვინოდ დამათრობელო გაიუცეს ხლოდ დამწველო უღვინოდ დამათრობელო czarna woda, tam w dole woda, a tam w dole czarna woda, a tam w dole czarna woda, a tam w dole woda, a tam w dole czarna woda. Hello, Poland! We are Cordula from Georgia. Hi! გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ ქეთი საქართველოდან. მე გახლავართ სოციოლოგი და ამავე დროს მუსიკოსი და ეს ორი პროფესია მეხმარება იმისთვის, რომ უფრო ახლოს და კარგად გავეცნო ეთნოკულტურებს. ჩემი დღევანდელი ვიდეო ეხება იმ ურთიერთობებს, თუ როგორი დამოკიდებულება მაქვს პოლონეთისა და პოლონელი ხალხის მიმართ და ვიტყოდი, რომ ეს დამოკიდებულება არის საკმაოდ თბილი და მეგობრული მუსიკით სავსე. ჩემი ბენდი გახლავთ თესეულ გორდელა, ჩემს 4 მეგობართან ერთად ვქმნით სიახლეებს მსმენელისთვის, თუმცა ამავე დროს არ გვავიწყდება, რომ გავაცოცხლოთ ტრადიციული მელოდიები და გავაჟღეროთ ძველი ქართული ინსტრუმენტები. სწორედ გორდელამ მომცა შესაძლებლობა, რომ 2014 წლიდან მიმეღო მონაწილეობა საოცარ ფესტივალში, რომელიც გახლავს ლუან კავკასუსი. ლუან კავკასუსის ფესტივალის იდეა გახლავთ ის, რომ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით მუსიკოსები, ჩამოდიან მარნეულში და ერთმანეთს უზიარებენ და უნაწილებენ თავიანთ კულტურას. მსმენელი კიდე გახლავთ საოცრად აღფრთოვანებული, რადგან ეს კოლაბორაციები, რომლებიც აერთიანებს სხვადასხვა კულტურას, გახლავთ საკმაოდ მიმზიდველი და ეგზოტიკური მათთვის. 2016 წელს ჩვენ ვიმუშავეთ შიოქრევთან ერთად და ეს იყო საოცარი პერიოდი, რადგან გარდა სამუშაოსა ჩვენ დავმეგობრდით და მათ საქართველოში ჩამოიტანეს პოლონური კულტურა. თავისი თბილი მელოდიებით, ასევე ტემპერამენტიანი მთის ხასიათი და შემდეგ წელს, როდესაც ჩვენ უკვე ვიყავით ვარშავაში, ჩავწერეთ 2 სიმღერა ერთად პოპ კულტურას და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ჩემი ერთ-ერთი მასპინძელი ოჯახი, რომელთანაც დღემდე ვმეგობრობ და ვამბობ, რომ ისინი არიან ჩემი მეორე ოჯახი პოლონეთში.
და აქედან მოვიკითხავ ლიდიას, სლავეკს, ტოშას და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე, როდესაც გამთავრდება ეს პანდემიის პერიოდი და აი ესეთი ონლაინ ურთიერთობებში აღარ ვიქნებით, ძალიან მალე გვესტუმრებიან ისევ საქართველოში, გაიხსნება საზღვრები და აი ეს ფესტივალები, რომელზეც ვლაპარაკობთ ივან კავკასიუსი და Brave Kids-ი, ისევ იქნება სოციალიზაციით სავსე და რა თქმა უნდა, ბევრი მუსიკით. ნახვამდის. Dzień dobry. Greetings from Georgia, from my village of ancient times. My dear friends, I'm Jege from Chenevurevi, and I'd like to say hello to our old, precious, and valuable, talented friends from Shokrev on behalf of my group members who currently are working in their villages. And I would like to say that our friendship with Shokrev has a history of 12 years already, and we have a lot of sweet and beautiful memories together on the stage and beyond in Georgia and in Poland. I hope we will meet each other soon after this pandemic situation, and either in Georgia or in Poland. You're watching Shokrevny TV. Thank you for your friendship and God bless you all. Dziękuję bardzo. Cześć, witajcie. Ja wracam ze studia. Jojo został jeszcze i montuje dla Was właśnie ten odcinek. Taka technika, ja tu gadam, on tam montuje, a Wy to zobaczycie później, haha. Ale tak naprawdę przychodzę koło studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej i chciałem stąd zapowiedzieć kolejnego gościa i trochę zmienić szyki tego, co tam przygotowaliśmy, ponieważ tym gościem będzie Mamadou Diouf, senegalski wokalista, który właśnie przyjechał tutaj do Bielska Białej i w tym budynku, który teraz widzicie za mną, pięknie odnowiony, w budynku studia filmów rysunkowych, mieliśmy swego czasu próby z Psiokrew i tutaj zarejestrowaliśmy wokalne partie i śpiew Mamadou Diouf właśnie do utworu Sisa, polsko-gruzińsko-senegalskiego. Mangi har dey, mangi sentu, mangi dem na tilen, wegi so mala fofo, sandaga sumbe jun, like na basono, chegone dile mane wal fili, chijam kabile mane wal fili, ulmani benen yon, jege ma, tumala baye, yasuma chabe fo. Janka bilei mangi har, suba bangon kisumala. O co tu chodzi? Co tu jest grane? Odległe kraje, a języki połączone, a nie pomieszane. My gramy w dobrym trwamy, Senegal, Polska, Gruzja. Muzyka, która nie zna granic, to fakt, nie iluzja. Mamadou Diouf, propagator kultury afrykańskiej w Polsce, szczególnie tej mniej znanej, teraz specjalnie dla Was z Warszawy, a ja tu jeszcze zauważyłem taki wątek street artowy, nieprzypadkowy, palmy, trochę tropików, więc wszystko się idealnie łączy, nie ma przypadków w tej audycji Psiokrewni TV. Mamadou Diouf specjalnie dla Was z Warszawy teraz. Trzymajcie się, pozdrawiam. Witajcie. Jak wspominam fuzję muzyczną Psiokrew, Chenevurevi, Mamadou, jako doświadczenie, spotkanie, przede wszystkim podróże. Kiedy mówimy ruch, to właściwie tak naprawdę mamy na myśli podróże. To było bardzo ciekawe, dlatego że Senegalczyk, który mieszka w Polsce, spotkał polską kapelę, która inspiruje się przede wszystkim góralską, tradycyjną muzyką. I wszyscy trafiamy do Gruzji, gdzie współpracujemy z muzykami, z zespołem Chenevurevi, bardzo tradycyjnym ze składem gruzińskim, więc to taka abstrakcja, ale która właściwie tak naprawdę pokazuje, na czym polega współpraca, więc to jest przede wszystkim spotkanie ludzi, spotkanie kultur, oczywiście w jednym miejscu. Natomiast Sisa, bo o tym utworze chodzi, to tak naprawdę do dzisiaj odbieram jako właśnie coś, co powinno kierować generalnie ludźmi sztuki. Można sprzedać, promować, tworzyć własną sztukę, ale moim zdaniem w życiu najważniejsze to jest to spotkanie. Zawsze można siedzieć na swoim podwórku, w swoim kącie i robić swoje. Natomiast wszystko, co robimy, to jest dla ludzi. I wydaje mi się, że tutaj chodzi o współpracę, o pokorę, dlatego że jak przychodzę ze swoimi pomysłami, swoją tradycją, swoimi rzeczami,
to muszę jednak wszystko zrobić, żeby wejść w to, co inni proponują. Przede wszystkim właśnie w ten sposób. Jeszcze tak prywatnie trochę powiem, że to nagranie Sisy tutaj w Bielsku Białej, to też było dla mnie bardzo ciekawa, że tak powiem, sytuacja. Kiedy przyjechałem do Polski, kiedy byłem na kursie językowym, a pani nasza od polskiego powiedziała, że dobrze by było, gdybyśmy oglądali filmy dla dzieci. No to był rok 83-84 lata. No i wtedy wiadomo, że przede wszystkim w polskiej telewizji były filmy animowane, które wszystkie powstawały w Bielsku Białej, w tej wytwórni. I akurat w tym studiu, w tym pomieszczeniu nagrałem ten utwór, także dodatkowo dla mnie to była naprawdę taka piękne wspomnienia i w ogóle fajna przygoda. Jakie są wspólne elementy w senegalskiej, polskiej i gruzińskiej muzyce ludowej? No tutaj szczerze mówiąc wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejszy wątek łączący tak zwaną muzykę folkową czy muzykę tradycyjną ze całego świata, to jest to, że taniec i muzyka są nierozłączne. W tych trzech krajach w tradycyjnej muzyce nie ma czegoś takiego jak koncert, to znaczy, że zespół gra, ludzie siedzą i oglądają i słuchają. Tak naprawdę muzyka ludowa tym się różni właśnie od muzyki popularnej i w ogóle różni się od innych gatunków tym, że taniec i dźwięki, kiedy podajemy nazwę danego gatunku, to jest ruch ciała i to są dźwięki. I to jest przede wszystkim to. Wydaje mi się też, że jest pewna nić, to znaczy łatwiej improwizować, przynajmniej w moim przypadku. Łatwiej mi się improwizuje, kiedy spotykam muzykę tradycyjną, muzykę folkową. Jest jakaś dziwna nić, która łączy tak naprawdę ten gatunek, niezależnie od tego, skąd to pochodzi. Prawdopodobnie to jest ta głębia, to dziedzictwo wiekowe, wielowiekowe, które chyba to coś takiego powoduje. Tak przynajmniej ja to odbieram. Poza tym mamy te muzyki, ten rodzaj muzyki w ogóle prezentuje różnorodność, która panuje w danym kraju. W przypadku Gruzji wiadomo, że mamy jeden język, ale jednak mamy różne regiony i różne wrażliwości. W przypadku Senegalu to jeszcze jest troszeczkę bogatsze, bo poza tym, że mamy różne tradycyjne regiony, ale to mamy różne języki też różnych grup etnicznych. Więc a propos Gruzji i Polski, to mamy jeden język w danym kraju, ale te tradycyjne regiony mogą się tutaj pokazywać. Więc jeżeli chodzi o różnorodność, to jest jeden wątek, jeden element, który łączy wszystkie te tradycyjne, tak zwaną muzykę ludową trzech krajów. Więc podsumowując, między polską, gruzińską a senegalską muzyką ludową właściwie widzę te dwa elementy, że taniec i rytm, taniec i dźwięki, czyli muzyka i taniec są absolutnie jedną całością, a po drugie te muzyki pokazują, jaki kraj, tak naprawdę jak wygląda kraj. Troszeczkę możemy rozszyfrować, możemy przeczytać też historię danego kraju, ale przede wszystkim geografię danego kraju, bo właściwie tak czasami jesteśmy w górach, czy nad morzem, czy na nizinach, to muzyka w ogóle wygląda troszeczkę inaczej i wszystkie te informacje są zawarte nie tylko w dźwiękach, ale nawet w sposób tańca. Górale na pewno wiedzą, o co mi chodzi. Pozdrawiam wszystkich, Mamadu. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Przekrewni TV. Do zobaczenia w następnym odcinku. Kultura w sieci.